Na pierwszy rzut oka Cupra Leon wygląda jak zwykłe kombi, ale ja do testów dostałem coś wyjątkowego, a jest to wersja VZ. Ten samochód w swojej klasie, czyli sportowych, kompaktowych kombi, chyba nie ma konkurencji poza Golfem wariant R. Poza oznaczeniem VZ na tylnej klapie, tą sportową wersję poznamy po 4 autentycznych końcówkach układu wydechowego, które brzmią całkiem dobrze. Posłuchajcie, jak ten wydech słychać na zewnątrz, bo z tyłu pojazdu umieściłem właśnie mikrofon. Samochód odpalamy przyciskiem przy kierownicy. To mi się ciągle niezmiennie podoba, a z drugiej strony mamy przycisk do zmiany trybów jazdy. Teraz słyszeliśmy tryb komfortowy i za chwilę włączę dwa kolejne, czyli Performance i tryb Cupra. Zwróćcie uwagę na bardzo fajny detal. Jak dodajemy gazu w trybie Cupra, to listwa LEDowa pod szybą też odpowiednio reaguje. Super brzmi, prawda? Dajcie kciuk w górę, jeśli też Wam się podoba ten dźwięk, tak jak mi. Cupra Leon Sports Tourer ma długość około 466 cm, a rozstaw osi wynosi około 269 cm, czyli jest dłuższy od wersji hatchback o około 26 cm. Zwróćcie uwagę, że rozstaw osi, obie wersje nadwozia mają dokładnie taki sam, różnica jest tylko w długości bagażnika. W związku z tym, że opublikowałem jakiś czas temu film Cupry Leon w wersji hatchback, temat wnętrza kabiny przedstawię w skrócie, w zakresie, w którym nie ma specjalnych różnic, a odnośnik do poprzedniego filmu pokaże się teraz w górnej części ekranu. Testowy samochód ma sporo opcjonalnych dodatków, które wyszczególnię w opisie filmu. Mamy m.in. obudowę lusterek zewnętrznych z włókna węglowego. Są też hamulce wyczynowe z zaciskami Akebono. Za chwilę opowiem Wam, jak wypadł test hamowania, przyspieszania, ale teraz sprawdź proszę, czy masz subskrypcję z zaznaczonym dzwoneczkiem, bo bardzo liczę, że zobaczysz mój kolejny film. Dodatkowo, jeśli możesz, podbij film, a ułatwi mi to pozyskanie kolejnych ciekawych samochodów do testów. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Pod maską mamy 2-litrowy, 4-cylindrowy silnik TSI o mocy 333 koni mechanicznych i 420 Nm. Do tego jest automatyczna 7-biegowa skrzynia DSG oraz napęd na 4 koła. Napęd na 4 koła nie występuje w wersji hatchback. Katalogowo przyspieszenie do setki wynosi 4,8 sekundy, natomiast w moim teście wynik był o pół sekundy gorszy, ale byłem z dodatkowym pasażerem i próbę robiłem bez procedury startu. Uważam, że wynik i tak jest rewelacyjny, a wrażenia z jazdy są tak dobre, że trudno mi jest je opisać. Elastyczność też robi duże wrażenie. W moim teście w zakresie 80-120 km/h wyszło mi 3,21 sekundy. Pod względem sportowych właściwości jezdnych jest to turbo dobra propozycja. Mamy do dyspozycji nawet tryb drift, ale przyznam, że nie próbowałem nim jeździć. Jak widzicie, jest to wyjątkowy samochód, szczególnie dla fanów sportowych doznań, który też może służyć do codziennej jazdy z rodziną.
W trybach sportowych dźwięk silnika w kabinie jest podbijany, ale w mojej ocenie dobrze brzmi. Teraz słyszycie nagranie dźwięku silnika słyszanego w kabinie. W trybie indywidualnym możemy to oczywiście wszystko dowolnie konfigurować. Decydując się na ten samochód, trzeba mieć jednak świadomość, że niskie spalanie nie jest jego atutem. W moim teście podczas jazdy miejskiej na dystansie 216 km spalanie wyniosło 13,6 litra na 100 km, z tym, że myślę, że około 20% dystansu mogło być w trybie Cupra, gdzie mamy wyższe obroty silnika. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem jest to dużo, czy jednak wynik takiego spalania jest akceptowalny. Jadąc spokojnie, ale korzystając z maksymalnej dozwolonej prędkości drogą ekspresową, udało mi się uzyskać spalanie 9,9 litra na 100 km na dystansie ponad 200 km. Sprawdziłem też wyciszenie w trybie komfortowym i przy prędkości 90 km na godzinę przyrząd pomiarowy pokazał około 65 dB, a z kolei przy prędkości 120 km na godzinę sonometr wskazał około 69 dB. Jest to raczej przeciętny wynik w tej klasie, ale mając na uwadze parametry silnika i układu wydechowego, uważam, że jest całkiem w porządku. Oczywiście w trybie Cupra będzie na pewno głośniej. Opcjonalny układ hamulcowy jest ostry jak brzytwa. Na wyhamowanie z 70 km na godzinę do zera wystarczyło 16 metrów i 60 cm. Zerknijmy w takim razie na bagażnik, bo w samochodzie kombi to jest ważny parametr, chociaż w naszej wersji VZ z pewnością nie jest kluczowy. Pojemność bagażnika w naszej wersji wynosi aż 620 litrów, daje to naprawdę duże możliwości. Podoba mi się, że roleta jest umieszczona w prowadnicach i bardzo łatwo się składa. Niestety tylko po prawej stronie bagażnika mamy oświetlenie, ale po lewej stronie za to bardzo pozytywnie zaskakuje standardowe gniazdko 230V. Oparcia tylnych foteli możemy wygodnie złożyć za pomocą uchwytu, obok którego mamy haczyk na zakupy. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda z prawej strony. Pokażę Wam teraz, jak bagażnik będzie wyglądał po rozłożeniu oparć tylnych siedzeń. Robimy to za pomocą wcześniej wspomnianych uchwytów i po rozłożeniu dokładnie widać teraz taką belkę, w której mamy siatkę oddzielającą przestrzeń pasażerską. Jak wynika z cennika, jest to standard. Brawo Cupra! W takiej konfiguracji uzyskujemy 1600 litrów. Siatkę możemy mocować w uchwytach tuż za przednimi fotelami lub za drugim rzędem siedzeń. To jeszcze nie wszystko na temat funkcjonalności bagażnika. Pod podłogą mamy specjalnie dedykowane miejsce na roletę. To na pewno też zasługuje na pochwałę. A Tobie jak się podobają te rozwiązania? Jeśli tak, daj kciuk w górę. Na koniec zmierzyłem jeszcze długość w tej konfiguracji bagażnika. Do oparcia fotela kierowcy wyszło mi około 178 cm. Natomiast jeśli zamontujemy siatkę, do dyspozycji będzie około 153 cm. Sprawdźmy, jak się prezentuje wnętrze w drugim rzędzie siedzeń, zaczynając od boku drzwi. Górna część twarda, tutaj mamy miękko, skóra syntetyczna miękko, ładnie obszyta rączka i dół już twardy, kieszeń jest twarda. Tak wygląda ilość miejsca z zewnątrz. Mamy podłokietnik. Tylna kanapa bardzo ładnie się prezentuje. Tył foteli
Jest wykonane z włókna lnianego. Wsiadam, zwrócę jeszcze uwagę na dość wysoki tunel środkowy, także środkowe miejsce no jest troszkę niewygodne z całą pewnością. No i teraz ilość miejsca z tyłu. Mamy dach panoramiczny. Jestem nawet w czapeczce, ale ilość miejsca nad głową z takim zapasem, więc całkiem spokojnie się siedzi. Kanapa nie ma regulacji ani pochylenia, ani nie jest przesuwna. Ilość miejsca na nogi bardzo duża. Fotel jest ustawiony pod mój wzrost 1,82 m. Ilość miejsca na stopy bardzo duża. No jest tutaj na pewno tylko trochę problem w tej części środkowej, no bo ten tunel to jest taka wysokość w przybliżeniu. Z tyłu mamy do dyspozycji nawiewy. Jest tutaj też trzecia strefa klimatyzacji. Są też 2 gniazda USB-C. Mamy też uchwyty do wysiadania i są one dostępne z każdej strony przy wszystkich drzwiach. Jak wspominałem, fotele, tylna część fotela jest wykonana z włókna lnianego. To tak przypomina troszkę włókno węglowe, ale jest bardziej ekologiczne. Są tutaj jeszcze takie wyżłobienia na kolana, ale myślę, że to nie jest potrzebne w żaden sposób. Pasy przedniego rzędu nie mają regulacji wysokości. Sprawdźmy jeszcze, jak tutaj wypadnie test kubka termicznego oraz puszki 250 ml. Otwór od strony foteli kubełkowych ma trochę większą średnicę i tutaj kubek mieści się idealnie. Na środku jest najmniejszy otwór, w sam raz na puszkę 250 ml. Co prawda umieszczona wraz z kubkiem, jest troszkę przechylona, ale nie jest źle. Otwór od strony kanapy ma trochę mniejszą średnicę jak ten od strony foteli. Tutaj mój kubek termiczny trzeba wcisnąć, ale i tak nie dotyka dna. Jest to jednak jakaś alternatywa dla kubków o innej średnicy. Dobra, to teraz przejdźmy do pierwszego rzędu siedzeń. Zaraz zobaczymy, czy wykończenie jest takie same. Dotykowo tylko zamykają się przednie drzwi. Także tutaj jeśli przez dotyk chcemy otwierać, to tylne drzwi nie zostaną otworzone. Górna część drzwi jest miękka. Tu mamy element ozdobny, gdzie jest zamontowana listwa oświetlenia ambientowego. Ta część jest miękka, skóra syntetyczna, tu jest miękko, rączka ładnie obszyta, tu jest twardo, tu jest twardo, kieszeń twarda, bez wyścielenia, na przykład wykładziną. W naszej wersji mamy oba fotele elektryczne z pamięcią ustawień dla 3 osób i to jest tak samo w przypadku kierowcy i pasażera. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry poziom. To, co jest istotne, to fotel ma również regulację
pochylenia siedziska. Zobaczcie. Jest też regulacja lędźwiowa, pochylenie oparcia, przesuwanie, regulacja wysokości. To już raczej normalna rzecz. Bardzo ładnie wykonane fotele. Oczywiście pedały z dodatkami metalowymi. Ta część, gdzie opieramy często kolano, nie dość, że jest ładnie wykończona, ale jest też miękka. Dywaniki też mają logo Cupry. Fotele nie tylko są dobrze wykonane, ale też dobrze wyglądają. Dla mnie były też zaskakująco wygodne i do tego świetnie trzymały na zakrętach. Uczciwie jednak powiem, że trochę trudniej mi się z nich wysiadało, ale coś za coś. Sprawdźmy teraz, czy kierowca może swobodnie przewozić kubek termiczny i puszkę 250 ml. W tej części w zasadzie idealnie mieści się. Tu jest taki mniejszy otwór, ale też ma dwie różne średnice. Puszka 250 ml naprawdę nieźle sobie tutaj daje radę, ale w tym większym też nie jest najgorzej. Myślę, że spokojnie można, jeśli nie korzystamy z tego dużego, to ta puszka 250 ml może tutaj się znajdować. Troszkę problem jest w sytuacji, jak ten podłokietnik mamy uniesiony, no to wtedy trochę trudniejsza obsługa tutaj, że tak powiem, jest. Szczególnie jeśli są dwa większe kubki, tak jak teraz, no to jest to trochę kłopot. No ale ogólnie nie jest źle. Wygląda to w środku tak. To co ważne, to też powierzchnia jest gumowana i można wyciągnąć te gumy. Tak samo tutaj też jest gumowana. Pod podłokietnikiem mamy też schowek, również jest guma, jest możliwość wyciągnięcia tego, a tutaj jeszcze dodatkowo gniazdo 12V. Zaraz zerkniemy na aktualny cennik, ale teraz, jeśli podoba Ci się mój film, nie zapomnij o podbiciu oraz kciuku w górę. Opcja podbicia może być aktywna przez pierwsze 7 dni na Twoim telefonie. Z góry dziękuję. Cena katalogowa Cupry Leon w testowanej wersji wynosi 214 200 zł, a aktualna cena promocyjna to 191 200 zł. Zamieściłem też cenę z napędem hybrydowym. Samochód jest z całą pewnością wyjątkowy, ma świetne wyposażenie, sportowe akcenty, bardzo dobrze się prowadzi, a do tego jest bardzo praktyczny. Oczywiście nie ma róży bez kolców, więc jeśli chcemy czerpać radość z jazdy tym samochodem, musimy zaakceptować większe zużycie paliwa oraz przeciętny komfort resorowania. Daj znać w komentarzu, czy rozważasz Cupra Leon VZ, a jeśli jesteś użytkownikiem, napisz, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Ci się podobał. Nie zapomnij o subskrypcji, jeśli chcesz zobaczyć mój kolejny film. Do zobaczenia przy kolejnym teście. Cześć!